Cześć, z tej strony Kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę, albo i nie. Witajcie na kanale. Więc dzisiaj opowiem Wam o hotelu Sea View, który jest bardzo blisko plaży i to jest trochę inny hotel. To jest jeden z tych mniejszych, bardziej domowych i takich przytulnych hoteli. Więc zapraszam do filmu. Dwugwiazdkowy hotel na Google oceniany na 3,7 na 323 opinie. Hotel ma bezpłatny parking i klimatyzację, co jest ważne w tym klimacie. Darmowe Wi-Fi, z którego można korzystać i oczywiście Sea View Hotel. Sama nazwa wskazuje, że ten niewielki hotelik leży praktycznie przy samej plaży. Dosłownie musicie przejść tylko przez ulicę. Tak jak w Four Seasons Hotel praktycznie trzeba było iść 5 minut nad wodę, gdzie to i tak nie jest dużo, słuchajcie. Tak tutaj dosłownie musicie przejść przez ulicę i już macie piękne widoki. To jest publiczna plaża El Savaki Beach, aczkolwiek nie wiem, czy nie zmienili teraz nazwy na Star Beach. Zaraz Wam pokażę na mapie, gdzie się znajduje. Wejściówka, tak jak patrzę tutaj na internecie, kosztuje około 40 funtów egipskich. No to jest na nasze jakieś 10 zł. Aczkolwiek jak tam byłam i przechodziłam tamtędy, tak patrzyłam sobie na tą plażę, to z tego co pamiętam, pan nawet mi proponował mniej, żeby po prostu troszeczkę więcej ludzi tam było. Może dlatego, że nie byłam tamtejsza. I po prostu potrzebowali trochę ludzi z zagranicy, którzy będą przyciągać innych ludzi i być może dlatego. W większości widziałam tam Egipcjan i Egipcjanki kąpiące się i widziałam paru innych ludzi, po prostu łapali z ulicy i zapraszali do środka za naprawdę małą sumę. Tak jak mówiłam, jest bezpłatny parking, również darmowe Wi-Fi, co jest ważne w tych czasach. No i klimatyzacja, bo naprawdę słuchajcie, w tym klimacie jest tam tak gorąco, że klimatyzacja Wam się przyda praktycznie cały czas. Sea View Hotel ma 50 pokoi, które mają przepiękny widok na morze, na plażę. Sami zobaczcie. After you. I tutaj mają kratkę schodową. Piękny widok. Właśnie o to chodziło. Nie bez powodu hotel ma nazwę Sea View. Również mają pokoje dla niepalących, co jest bardzo ważne. Ja sama nie palę i jak jest taka opcja, to oczywiście z miłą chęcią bym wybrała. Dobrze, kochani, to wracamy. Bardzo fajne kolory. Powiem Wam, że czuję się naprawdę rzeźko. I fajnie. Tutaj mamy toaletę, która jest ładna, czysta i mają wannę. Mieć wannę to jest taka rzadkość tutaj. Rodzaje pokoi to pojedynczy, podwójny i potrójny. Możecie sobie kawkę zrobić tutaj i wyjść na taki przepiękny widok. Super. Bardzo mi się podoba. No i jeszcze zobaczmy toaletę, jak tutaj się prezentuje. Też fajna, poręczna. Normalny prysznic, czysty, ładny. To też sobie człowiek ceni, ponieważ w Egipcie może być różnie, a tu jest naprawdę fajnie. Hotel ma jedną restaurację, jest tu sporo miejsca i możecie rozkoszować się posiłkiem bez ścisku. Więc tutaj macie tylko breakfast, no śniadanie tylko. Zresztą musicie sobie sami radzić, więc nie ma all inclusive. To jest mały hotelik, więc tu troszeczkę to inaczej wygląda, aczkolwiek pisali, że jest tam restauracja. Ja się też pytałam, to pokazywali mi, że jest restauracja i że można sobie coś zamówić. Nie musicie wychodzić od razu na miasto i nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co, tylko możecie w hotelu zjeść za normalną dopłatą. Prócz śniadania, za resztę będziecie musieli dopłacić. Dania inspirowane są kuchnią azjatycką oraz specjały z owocami morza. Alkohol jest płatny. W hotelu również znajduje się coffee shop, z którego każdy z nas uwielbia korzystać na wakacjach, bo przecież kawka, kawiórka to podstawa, żeby fajnie i energicznie spędzić cały dzień. Mimo że Sea View Hotel nie jest zbyt duży, oczywiście porównuję tutaj ten hotel do resortów, to ma basen, który znajduje się w środku. To ciekawa odmiana.
Tak naprawdę nawet jak jest sezon zimowy, to będzie można się pokąpać i popluskać. Również jest stół bilardowy, który pozwala gościom się trochę rozerwać, jeżeli nie mają ochoty wyjść w miasto. Wiecie, że stół bilardowy to jest w ogóle mój konik, aczkolwiek nie potrafię jakoś super grać, ale zawsze jak jestem na wakacjach, to szukam, gdzie ten stół bilardowy jest i pierwsze co, pyk, wrzucam kulkę do dziurki. Więc plaża jest po drugiej stronie ulicy, co jest mega udogodnieniem, bo nie trzeba zasuwać 15 minut, żeby się pokąpać i pochodzić po piasku, a później następne 15 minut wracać. Jeżeli chodzi o puby i restauracje, to tak naprawdę jest ich trochę, tak jak widzicie na mapach Google. Więc możecie sobie wybierać i po prostu codziennie zmieniać restaurację, raz pójść do tej, raz pójść do tamtej, zobaczyć jak Wam smakuje jedzenie, jak Wam się podobają puby, posiedzieć i pochillować po prostu. Seaview Hotel znajduje się około 10 minut jazdy samochodem od lotniska do centrum handlowego i Carrefoura ma 5 minut na piechotę. Słuchajcie, rewelacja, do Carrefoura 5 minut. Do bazaru El Dahar i Starego Miasta około 2 km, czyli 5 minut samochodem i 23 minuty na piechotę. Do Sheraton Road około 8 km, 15 minut samochodem i około godzina na piechotę, co odradzam na pewno w lato, bo będzie Wam duszno, gorąco i tak jak my ostatnio z Danielem się przeszliśmy na piechotę, to prawie mdleliśmy, słuchajcie, było ponad 40 stopni. Myślałam, że tam padnę. Słuchajcie, kochani, jest tak gorąco, że nam się normalnie pali sprzęt. Tak, było tak gorąco. I tak byłam w miarę skąpo ubrana. Jak ostatnio ktoś mi to wypomniał. Tutaj macie gdzieś film. A no sorry, ja do takich ciepłych temperatur nie jestem przyzwyczajona. Nie mogłam założyć długich spodni i długiej bluzki. Aj, chyba mnie da rady. Jeżeli chodzi o narodowości, jakie przyjeżdżają do tego hotelu, do Seaview Hotel, po rozmowie z właścicielką, z którą przeprowadziłam sobie mały wywiad, dowiedziałam się, że chyba nie było narodowości, która nie zawitałaby do tego hotelu, więc tak naprawdę mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o customer service, o relacje międzyludzkie praktycznie z każdą narodowością. Więc wiedzą, co się z czym je, słuchajcie, i naprawdę widzieli już dużo. Nie powinno ich za bardzo nic zaskoczyć. Każdy będzie miło przywitany w tym hotelu. Tak jak mówię, właścicielka była mega miła. Zanim w ogóle się dowiedziała, że robię jakikolwiek film, więc na początku nie wiedziała i tak była dla mnie bardzo miła. A powiem Wam, że spotykałam różne sytuacje, zanim powiedziałam, że nagrywam film na YouTube'a, czy robię recenzję, to spotkałam też ludzi, którzy są niemili. A później nagle zmieniali jakby, wiecie, tak powolutku swoje zdanie i nagle stawali się milsi. Jakie są moje odczucia, jeżeli chodzi o ten hotel? To tak jak mówiłam, macie blisko do miasta starego, macie blisko na plażę. To jest faktycznie publiczna plaża, za którą trzeba zapłacić, ale nie wydaje mi się, że to jest jakiś duży koszt. Zwłaszcza, że większość osób, które przyjeżdżają do Egiptu, trochę posiedzą na plaży, w drugim dniu sobie pójdą na miasto, trzeciego dnia znowu na plażę. Tak wiecie, no w ciągu tygodnia no to około 50 zł, więc to nie jest dużo. Co zapomniałam dodać, tam na plaży macie też siłownię, w sensie nie, że na plaży na zewnątrz, ale tak jakby w środku. Tylko teraz nie chcę Was skłamać, nie jestem pewna, czy płacąc za wejściówkę na plażę, możecie też wejść na siłownię, aczkolwiek jest. Więc to jest też taki fajny bonusik, jeżeli ktoś bardzo lubi korzystać z siłowni, czy po prostu musi, bo tak sobie obiecał i nawet na wakacjach musi. No to macie ekstra bonus. Dobra, i tutaj mamy tak, opinie i tu jest kategoria personal, comfort, udogodnienia, stosunek jakości do ceny, nawet wysoko widzę, czystość, lokalizacja. O, lokalizacja jest super. No i personel, tak jak mówiłam też. Pierwsza ocena. Overall, I recommended this hot. Pokaż tłumaczenie. Bardzo podobał mi się ten hotel, pokoje mają ładny widok na Morze Czerwone, jest blisko większości miejsc, takich jak plaża i przystanek autobusowy. Są również bardzo czyste w porównaniu do większości miejsc w Egipcie. I bardzo gościnne. No właśnie o to mi chodziło, słuchajcie. Naprawdę tam było czuć tą atmosferę i taki fajny vibe. Good vibes only. Dlatego mi się tam spodobało. Miła i genialna obsługa, a śniadanie jest pyszne. Przez cały dzień nie miałem dostępu do internetu. To było złe. To zostało usunięte. Friendly staff hotel. Cudowna lokalizacja. Łatwy dojazd. Bardzo miły i przyjazny specjalny Hossam. Bardzo pracowity menadżer. Aha, dobra, okej. Starał się jak mógł, aby rozwiązać moje problemy. No właśnie, to też jest ważne, bo czasami się zdarzy tak, że w hotelach po prostu mają
gdzieś, co mówisz i mówią tak, niby później powiedzą, że pomogłam, a co do czego bywa różnie. Gdzie tutaj widzę, że naprawdę się starali. I love every second of it, czyli bardzo się podobało. View on the sea, beautiful manager, ok, super. Nothing. Co nothing? Nic. Wszystko. Nic i wszystko. Pokoje nie były odnawiane od lat 90. Ojeju, to nie pierwszy hotel, gdzie tak się zdarza. Ważne, że jest czysto. Personel jest wyjątkowo dziwny. Brak restauracji, prywatnego basenu. Jest basen, coś mu się chyba pomieszało, przecież wiem, bo byłam. Miejsce jest okropne. No dobra, każdy ma swoją opinię. Good location, on the beach and careful, clean, sea view. Hotel jest ponury. Nie powiedziałabym. Personel nieuprzejmy, tego też bym nie powiedziała. Cena nie odpowiada podanej, a recepcjonista powiedział, że dla Rosjan mają specjalną, wyróżnioną cenę. Okej, nie wiem, nic o takim czymś. W pokoju mokro, obecnie dźwięki utrudniają sen. Chodzi mu pewnie o samochody z zewnątrz. No to taki mały hotelik jest, no to wiadomo, że będzie słychać, co tam się dzieje na ulicy. W pokoju nie ma papieru toaletowego. Wszędzie trzeba się popraszać, no wiesz, jak używasz bardzo dużo, no to musisz albo sobie sam kupić, Carrefour jest obok, albo po prostu używać tak normalnie, nie? Czasami trzeba się upomnieć, to w każdym hotelu, nawet w resortach się zdarza. Woda z prysznica zalewa podłoga, to też się zdarza, widziałam i to w różnych hotelach. Można się pośliznąć i upaść. Zamiast widoku na morze są widoki z malutkiego balkonu. Prysznica należy wymienić lub konserwować. Znośny, ktoś napisał. Brak ciepłej wody, no to słabo akurat. Hotel jest czysty, personel jest uprzejmy, ale trochę natrętny. Za niewielki budżet i nie więcej niż 2 noce idealne miejsce do pływania, przejście przez ulicę i za 1 euro dziennie plaża idealna dla małych dzieci i basen. Mały urok w stronę Mohameda. Czyli znowu menadżer. Mówi dobrze po angielsku, jest przyjazny. No widzicie, wszyscy go chwalą sobie. Czy tam pracuje dalej? Ciekawe. No i dobra, i macie tu dużo różnych opinii. 7, 8, 9, 10, już nie będziemy patrzeć na wszystkie. No różne są. Jedne są dobre, drugie nie. Tak jak to w życiu bywa, słuchajcie. Niektórym przeszkadza to, drugim tamto. Na TripAdvisor jeszcze zobaczmy. O, Sea View Hotel, dobra. No i subcio. Conditioner safe, minibar. No właśnie, room service. Dokładnie, mamy minibar, room service. Opinie. O, tutaj mamy. Można przetłumaczyć? Nie za bardzo. We arrived unexpectedly at this small hotel and was more than pleasantly surprised by the wonderful warm welcome. No i widzicie, czyli bardzo miło. Tutaj dalej ktoś dał 4 te gwiazdki czy kropki na 5. Interesting hotel, good for solo travel, czyli wiecie, bardziej dla takich podróżników, co lubią wyzwania. Tak jak mówiłam, tu nie jest all inclusive, więc będziecie musieli się bardziej postarać, jeżeli chodzi o jedzonko, gdzieś wyjść i w ogóle, ale tak jak mówię, każdy lubi coś innego. Więc jeżeli jesteście tym typem ludzi, którzy wolą sobie iść na miasto, coś zjeść i w ogóle podróżować, no to taki hotel jak najbardziej jest dla Was, zwłaszcza, że jest tani, no i fajny. Only issue I have, ogólnie to ten sam czytam komentarz, który dał dużo kropeczek, że mu się podoba, ale miał jedno issue with the shower, not always hot, low pressure. No low pressure, czyli wiecie, nie było, że woda tak leci mocno, tylko tak raz leciała mocno, raz nie. No i nie zawsze była ciepła woda, to już widzę, druga osoba pisze, więc może faktycznie coś takiego się zdarzać. Ale szczerze, jak sobie pomyślę, ja się kąpałam tylko w zimnej wodzie, nie w ciepłej. Tylko kwestia właśnie, kiedy przylecicie do Egiptu. Bo jak w zimę, no to ta ciepła woda nam się przyda. Tu znowu 5 gwiazdek. A comfortable stay at the Sea View Hotel. Dobra, komu się podobało. Tutaj dał tylko 3, ale to i tak nie jest tak źle. Clean, cheap, accommodation. No właśnie, tanie, czyste, miła atmosfera. Room at the clean, comfortable. But I had issue, not hot water. No właśnie, nie ma gorącej wody, co jedynie jest taka ciepła albo letnia, albo różnie, raz tak, raz tak. Okej, tu znowu 5 na 5, nie, 4 na 5. No i tak to właśnie leci. Ogólnie widzę same dobre opinie i czasami się zdarzą 3 kropeczki na 5. Nice place, tired hotel, czyli fajne miejsce, ale trochę stary hotel. No, to jest normalne. 5. O, tu ktoś dał 2. Hot and cold 3 days. Zobaczmy. I stayed at this hotel with 2 coworkers. We arrived at the hotel at 2 a.m. because of our flight. The front desk are friendly. Our room was small and had an AC and that didn't work. A, tu chyba chodzi o klimatyzację, dobrze mówię? I że był mały. No, słuchajcie, dostajecie to, za co płacicie zazwyczaj, aczkolwiek zdarza się różnie. Dlatego mówiłam, dostaniecie klucze od recepcjonisty, pójdźcie zobaczyć, jaki macie pokój. Jeżeli za to zapłaciliście, no to okej, a jeżeli nie, no to musicie zejść na dół i powiedzieć, przepraszam, ale ja za to nie płaciłem. Ja płaciłem za coś innego, więc tego oczekuję. No i powinni Wam wymienić, nie powinni robić jakichś tam problemów. For the price we got, it was worth it. Czyli za to,
ile zapłacili, to jak najbardziej się opłacało i podobał się hotel. No dobra, to na tym będziemy kończyć, kochani. Więc tak jak mówiłam, właśnie zawsze zróbcie swój research, czy obejrzycie takie filmy jak mój, czy jakichś innych podróżników, którzy mogą Wam doradzić, pomóc. Zawsze kogoś doświadczenie wzbogaci Was o różne informacje i dzięki temu będziecie wiedzieli, czy faktycznie ten hotel jest dla Was, dla Waszej rodziny, czy też nie. Dobra, kochani, dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie, możecie wpaść na moje playlisty recenzje hoteli, mam tego więcej, lub na muzykę tutaj, albo tutaj w sumie gdzieś. Nigdy nie wiem, w którym rogu. Robię też vlogi, więc możecie sobie też wpaść na nie i zobaczyć co i jak. No i co, i to by było na tyle, kochani. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.